Mam na imię Justyn, jestem kapucynem. Nie zawsze tak było. Urodziłem się w rodzinie takich prostych ludzi, gdzie ojciec był robotnikiem, matka krawcową, miałem siostrę. Moja siostra później, wcześniej niż ja, została zakonnicą, co było moją traumą. Dzieciństwo w PRL-u smutnym i trochę wesołym, a później młodość, licealne czasy, picie wódki, czytanie Sartra i Camus, dyskusje po pijaku o filozofii, o poezji, o starych Polakach, ruskich karabinach, o Katyniu, bo tego wszystkiego jeszcze wtedy nie mówiło się jawnie, więc czytanie literatury z drugiego obiegu, potem stan wojenny, rozwieszanie ulotek i różne działania oporowe. Było i smutno, i siermiężnie, i PRL-owsko, ale też wesoło, jak w każdych czasach, bo młodość zawsze przypomina się jako czas dobry i wesoły. Kochliwy byłem, więc miałem taką serdeczną, ulubioną koleżankę, dziewczynę taką. Magda miała na imię, sympatyczna była, mądra. Ona mnie zmotywowała do tego, że przeczytałem wszystkie książki profesora Kępińskiego. Też o tym rozmawialiśmy i nawet miałem jakieś plany matrymonialne. W tym czasie generalnie poza piciem wódki to zajmowałem się też sportem. Umiałem to pogodzić. Byłem nawet ministrantem katolickim, a jednocześnie antyklerykałem. Ksiądz wyrzucał mnie z religii. Na świadectwie maturalnym miałem 3. Zresztą jest jeszcze na prowincjalacie. To nawet była taka mała trudność. Przy rozmowie ojciec Cyryl mnie przyjmował do zakonu, bo mi się nie chciało jechać do Krakowa, do prowincjała, to mówił, ale wiesz, z takim świadectwem, czy z religii, to może ty jakiś lewy jesteś. W każdym razie taka trochę głupia młodość i czym mnie ujął Pan Bóg? Tym, że on właśnie ma wielkie poczucie humoru i jak ja mówię nigdy, to zawsze jest tak, jak ja mówię, że nigdy tak nie będzie, więc nigdy nie chciałem być księdzem, bo byłem jak zwykle, to było modne, miałem taki kryzys, przez jakiś czas nie chodziłem do kościoła, księża na księżyc już wtedy, w latach 80. ubiegłego stulecia i to wyrzucanie z religii i jakby mi ktoś powiedział wtedy, że będę księdzem, ale 100 dni przed maturą, przed studniówką były takie rekolekcje przedmaturalne w diecezji tarnowskiej, bardzo klerykalna diecezja. Stamtąd pochodzę, więc jest we mnie ten duch. Stamtąd można wyjść, ale to z nas nie wychodzi. I wtedy właśnie pojechaliśmy na rekolekcję przed maturą. I tam wzięliśmy plecak. Wtedy było taka bycza krew, niedźwiedzia krew, takie tanie wina. Mieliśmy tego plecak. Klecha był mętny, więc rozrywaliśmy się, mieliśmy rozrywkę, chodziliśmy wieczorami, szukaliśmy jakichś zarośli i tam spożywaliśmy to w dużych ilościach. Jednego razu, to było parę dni, więc jednego dnia szliśmy i zauważyliśmy, że oprócz tego kościoła i dużej plebanii, na której mieszkaliśmy pokotem, jest jeszcze jakiś taki niewielki kościółek. Weszliśmy, akurat to był czas były choinki, pamiętam. A wtedy zajmowałem się, oczywiście czytałem Kaplo i inne literatury o Zenie, o wschodzie i też biegałem na zajęcia z karate i te rzeczy. I w pewnym momencie zobaczyłem takiego łysego starca w okularach. On był trochę jak Gandhi, z brodą, taki guru, który on odprawiał mszę, ale tak bardzo spokojnie, z takim... I zobaczyłem guru. Jakichś młodych adeptów i to wrażenie. I potem wypiliśmy to wino i właściwie już dalej się nad niczym nie zastanawiałem. I w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, żeby... Ten obraz gdzieś wracał, nie? I w pewnym momencie, żeby być w tym środowisku, żeby być tam gdzie był guru. Takie dziwne, to jest takie dowcipne, nie? I wtedy, ale miałem 2 rodziców i siostra poszła do zakonu, nas było tylko 2, myślę sobie, jak ja im powiem, będzie syf. I więc mówię rodzicom, że wiecie, bo ja może bym tam poszedł, trochę pobył, bo mi się tam tak spodobało. I oni, dziwne było to dla mnie, to dobrze, twoje życie, ty decydujesz. Możesz iść na studia, możesz się uczyć, ale jak chcesz. I poszedłem. Jeden mój kolega założył się ze swoim ojcem o skrzynkę wódki, że wrócę za miesiąc. Znał mnie dobrze, bo byłem często gościem w ich domu. Ale jakoś Pan Bóg chciał inaczej. I zostałem niby zakonnikiem. Oczywiście mało się orientowałem, o co to chodzi, ale powoli, cierpliwy ojciec Cyryl, magister, wprawiał nas w arkana życia zakonnego.
Potem przyjechaliśmy do seminarium, złożyłem pierwsze śluby i w seminarium zajmowaliśmy się wszystkim. Też trochę czytaliśmy książki, zdawaliśmy egzaminy, ale graliśmy mecze z buddystami zen, chodziliśmy do różnych... No, w ogóle było bardzo ciekawie, bardzo rozwijająco. No i jakimś cudem skończyłem seminarium i zostałem księdzem. No, patrzyłem sam na siebie do lustra i mówię, no przynajmniej dobrze, że nie czarny, tylko brązowy ksiądz. No a potem zawsze chciałem, bo chodziliśmy na pielgrzymki z księdzem Szpakiem, młodzież alternatywna, biedne dzieciaki z różnych rodzin i przyjaźniliśmy się z nimi i mieliśmy taki pomysł z jednym współbratem z kursu, Michałem Drausem, żeby zrobić taki dom, gdzie byłaby profilaktyka, leczenie dla dzieciaków, narkomanów, taka komuna. I już prawie było wszystko dobrze i nawet prowincja się zgadzał, już był dom i wtedy prowincja mówi, a może by ktoś chciał pojechać na Ukrainę, no do ruskich, no w życiu. Ja się nazywam Rusin, zawsze mnie dzieciaki za to biły, że jestem tego, i mówi, lać ruskich i nienawidziłem ruskich, nie, bo miałem to genetycznie, nie. Jakby z mlekiem matki tą nienawiść do ruskich, do Związku Radzieckiego byłego, do Republiki Ukraińskiej, to kiedyś mieć klasztory, jeden tam czy dwóch naszych, tak żeby pojechać na wakacje. Pojechaliśmy na wakacje jako diakoni. Potem na drugie wakacje, a potem prowincja mówi, a może byście tak na 2-3 miesiące pojechali, pan zajmie się 2-3 miesiące, potem wrócimy. No i tak 31 lat właśnie byłem na Ukrainie. I też nigdy, jak słyszałem słowo proboszcz, to miałem takie bardzo takie negatywne. No i potem zostałem takim, byłem nawet proboszczem. Mówię, ojcze proboszczu, księże proboszczu, bracie proboszcz. No i zawsze byłem zafascynowany ekumenizmem, dialog międzyreligijny, różne kontakty i unum sint i w praktyce doświadczyłem tego, że nie jest to takie łatwe, a kiedy sąsiadowaliśmy z prawosławnymi, to pojawiła się u mnie taka niechęć do tych schizmatyków i nigdy sobie nie wyobrażałem, żeby mogło mi się to podobać lub mnie fascynować. I Pan Bóg zrobił kolejny dowcip i posłał mnie do posługiwania w obrządku wschodnim, bizantyjskim i przez 10 lat ostatnich. Byłem ojcem duchownym w grekokatolickim seminarium i wybudowaliśmy klasztor i cerkiew i był ikonostas i kadzenie i te wszystkie paki, mirom Gospodu pomolim się i liturgię w języku starocerkiewno-słowiańskim. I to posługiwanie i robiłem to, chociaż patrząc na siebie w lustro jak na popa, to się w ogóle dziwiłem i miałem takie pragnienie zaśpiewać tę piosenkę, co ja robię tu, co ja tutaj robię. I Pan Bóg ciągle robi dowcipy i teraz, no i tak czasami przyjeżdżałem tutaj do loretańskiego klasztoru, zawsze mieszkałem we wspólnocie 2, 3, 4, kiedyś nas było 5, to była potężna wspólnota. I nigdy sobie nie wyobrażałem, że mieszkałbym tutaj w takim klasztorze loretańskim. No i właśnie teraz od jakichś 2-3 miesięcy Pan Bóg zrobił mi taki dowcip, że mieszkam w tej dużej wspólnocie z klerykami, co mi się tu szwędają i tak dalej, ale sam pamiętam, że taki byłem. Więc Pan Bóg jest dowcipny, dobry, kochany, zawsze mi to udowadnia i na końcu jestem mu wdzięczny, że zrobił mnie kapucynem, chociaż pamiętam, że kapucyn w mojej grzesznej młodości to było takie określenie niekoniecznie literacko poprawne. No a jestem kapucynem i nawet się z tego cieszę i dziękuję Panu Bogu. Więc Pan Bóg jest dowcipny. Warto z Nim czasem tak w życiu się związać, bo to jest życie wesołe i radosne. Polecam.